idę sobie na spacer i słucham sobie Eckhart Tolle. Mogę podlinkować tutaj podcast, powiedzmy, z Oprah i mówi o obecności, o consciousness. Takie, jeżeli ktoś jest wkręcony albo jeżeli ktoś lubi takie przypomnienia, żeby posłuchać o tym, to jest fajne, mogę podlinkować. I weszłam w inną uliczkę, gdzie jeszcze nigdy nie byłam, bo tak powoli zwiedzam sobie okolice i no niesamowity widok. Zrobiłam owsiankę, czyli to co zwykle. Pokazywałam już przepis milion razy. Dalej jestem wciągnięta im codziennie z masłem migdałowym i dodaję sobie odżywkę do niej. I ostatnio zaczęłam stosować tą, która się nazywa Walnut and Chocolate i dosłownie smakuje jak Nutella. Więc mogę mega polecić, bo niesamowite. Można też na przykład dodać tą odżywkę białkową do masła migdałowego i wymieszać. Trochę też kakao i ma się domową Nutellę. Jak jest za zimno na dworze, to lubię sobie siadać tutaj na łóżku w słońcu. To jest coś, co uwielbiam w Kalifornii, w Los Angeles. Pogoda i słońce to ma taki wpływ. Nie trzeba nawet medytować. I zwłaszcza po przeprowadzce jest jakby wokół bardzo zielono. Przez to wydaje mi się, że jestem taka spokojniejsza i bardziej połączona z naturą. Wydaje mi się, że to jest dla mnie taki bardzo ważny punkt. I jak tak myślę, gdzie będę mieszkała w przyszłości, to muszę w naturze i gdzieś jest cicho. Wydaje mi się, ponieważ wychowałam się w naturze. Mieszkałam w domu, który był od razu obok lasu, mega dużo zieleni. Mieliśmy ogromny ogród, cały czas biegaliśmy, całe dzieciństwo spędziłam na dworze. Często chodziłam do lasu, później jak byłam nawet starsza. Wiecie, takie uczucie, że wychodzisz sobie z domu i możesz położyć się na tarasie. Jest taka zupełna cisza i słyszysz samochodów, słyszysz jakieś ptaszki. Wiem jakby już na przyszłość, że w takich warunkach chcę mieszkać. Jestem ciekawa, jak osoby, które mieszkają w dużych miastach od samego początku, jak one jakby są przyzwyczajone do tego, pewnie nie zwracają uwagi, ale jestem ciekawa też, jak się czują w takich miejscach, gdzie jest właśnie bardzo cicho i zielono i nie dzieje się za dużo. Wiecie, samemu się trzeba zabawiać. Jedyna ciekawa rzecz to jest, wiecie, jazda na rowerze albo pójście na grzyby. Wydaje mi się, że to też tak porusza trochę kreatywność, jeżeli chodzi o spędzanie czasu samemu, bo wiadomo, w mieście jest tyle atrakcji i rozrywek. Ja dzieciństwo spędziłam na graniu w piłkę z chłopakami, z sąsiadami, z kolegami, budowanie domków na drzewach, budowanie baz w lesie, granie w butelkę na ulicy i całowanie chłopaków przez chusteczkę. Pamiętam też, że jak byłam mała, to moją ulubioną książką były Dzieci z Bullerbyn. Ogólnie uwielbiam historie opowiedziane z perspektywy dzieci i wydaje mi się, że kiedyś w przyszłości bardzo bym chciała nagrać film właśnie opowiedziany z perspektywy dziecka. Dzisiaj mamy poniedziałek i jest to dosyć zapracowany dzień. Rano miałam calla, który trwał 2,5 godziny odnośnie aplikacji, nad którą pracuję. Mogę już mówić, to jest, jeżeli chodzi o profil do poznawania ludzi, We Are All Together. Pracuję już od bardzo długiego czasu nad tym z osobami innymi. Nie pracuję nad tym sama i myślę, że za niedługo Wam zdradzę i opowiem więcej. Ale tak, wróciłam od fryzjera. Nie obcinałam włosów przez rok i znalazłam salon i pojechałam razem z Eriką, ponieważ tutaj fryzjer kosztuje $100 plus, taki dobry fryzjer, a szczerze nie chce mi się tyle płacić. Uważam, że płacenie tych pieniędzy to jest za dużo. I znalazłam taką panią, która normalnie, to jest ogólnie jakby salon fryzjerski i zapłaciłam, uwaga, $25. I uważam, że zrobiła super robotę. Powiedziałam, że chcę wiecie, kształt U i później tutaj więcej wycieniować przy twarzy. I szczerze jestem mega zadowolona. Nie obcinałam za dużo, ponieważ zapuszczam włosy i chcę mieć jak najdłuższe. I zrobiłam sobie kanapkę, która w ogóle, ten chleb ma kształt króliczka w przekroju. Dam sobie pesto, ten świeży szpinak, jajecznicę i to będzie mój obiad, bo szczerze nie chcę mi się nic gotować i mam ochotę na mój chleb. Jutro zaczyna mi się szkoła, dzisiaj muszę nagrać jeszcze jedną współpracę. Wtorek i środa jestem całe dni w szkole, a wczoraj był Super Bowl i byłam zaproszona wieczorem na imprezę, gdzie byli znajomi, różni ludzie i wypróbowałam sobie, ponieważ tam kupili znajomi okulary, te Vision Pro. Jak ja usłyszałam o tym pomyśle, całą tą prezentację zobaczyłam o Vision Pro, to według mnie to było coś super i byłam taka mega zajarana. Uważam, że to jest mega coś przełomowego. To jest jak pierwszy telefon według mnie. Chciałam tak bardzo to przetestować, a właśnie miałam okazję
okazję i jest to niesamowite, że można sobie zwizualizować jakby ogromny ekran. Jest tam funkcja, że możesz się znaleźć w kinie dosłownie i widzisz fotele, jest ciemno. Później co jeszcze? Aha, oglądam sobie dinozaury, jest taka prezentacja. Jakby prezentacja, nie wiem, czy to jest aplikacja do pobrania, ale normalnie ogromny ekran się pojawia i są dinozaury i one podchodzą do ciebie i to jest 3D, czy one wychodzą z tego ekranu. Później motyl na przykład latał po pokoju i to jest niesamowite i jest to coś przełomowego. Gdybym miała pieniądze, to bym to kupiła, tak szczerze, kiedyś. Wydaje mi się, że dopiero co była premiera i bardzo dużo osób to kupowało, ale jeszcze nie widziałam nikogo w Los Angeles, żeby siedział na przykład w kawiarni albo chodził po ulicy z tym. Pytałam się też, czy da się z tym pracować, czy jest to praktyczne. I osoby mówią, że tak, że da się potem jakby przyzwyczaić, że później już nie wiesz, że masz nawet okulary. One są też trochę takie ciężkie na głowie, jakby się normalnie gogle nosiło, wiecie, takie narciarskie, zimowe. Wydaje mi się, że kiedyś to nie będziemy mieli telefonów i już tylko okulary albo soczewki. Black Mirror. Jem, odpoczywam trochę, nagrywam współpracę i później party. Może. Wydaje mi się, że to nigdy mi się nie znudzi. Widoki. Uwaga, dzisiaj próbuję nową wersję owsianki. To są płatki owsiane, nasiony chia, jogurt, mrożone borówki, które dałam do mikrofalówki i trochę nasion chia, żeby był ale taki dżem. Dałam też do owsianki cynamon, banan, trochę cynamonu, sól morska. Połączenie jogurtu w tej owsiance plus borówek. Trochę smakuje to jak sernik. To jest dobre połączenie. Wróciłam właśnie ze szkoły i zrobiłam sobie kanapkę znowu taką samą jak wczoraj, tylko że z awokado i szpinak dałam też na patelnię i dodałam parmezan, balsamico. How do you wanna be a model from 1 to 10? 0 from 10. Oh, that's not a good sign. Sour? Oh, it's grapefruit. Very bitter. Bitter. Very bitter. Also not a lot of flavor. Maybe they're not in season yet? Yeah, I'll be generous. Okay, a 4. I need to talk to you right now because I'm like professional Wow, model. that's so pretty. Erica is modeling. Look at Sarah. I saw Hope. Hopes. Hopes How was and that? dreams. I love her. That's a little chicken bunny French fry. I love your makeup. You should wear those type of looks every day. It's black eyeliner, Sarah. You think I should put black eyeliner on my lips every day? This looks very like a Polish traditional cake. Mazurek. Or like
Christmas or something. Yeah. So moist. And I ran out of almond flour, so I was like, oh, let me use oat flour and slay. I should go. You go first. You deserve that. Any moment now. It's too much. Too much pressure. Wait, what happened? She's not used to me watching her like this. What happened? You got this. Wait, Sarah, this is destroyed. Just lean your mouth in. Wait, this is too hot. Close. It's close. Wow. Sarah, you've entered next level of professionalism. You were already professional and now you're like, whoa. It's one of the best ones. With the yogurt. I understand the pepper now. I love the taste of the oranges. Jest już 17. Dzisiaj trochę biegam. Spotkałam się z koleżanką, byłam na Farmer's Market. Później upiekłam ciasto, które wyszło w ogóle przepysznie. I zrobiłam go z przepisu z foodbooka z lemon olive oil cake, ale zabrakło mi mąki migdałowej, więc dałam połowę mąka migdałowa, a połowa mąka owsiana i wyszło tak piękne i puszyste w środku. Teraz siedzę i trochę sobie planuję content, bo szczerze wydaje mi się, że tak powoli, nie że bierze mnie wypalenie, ale na przykład w tym tygodniu nie dodałam odcinka podcastowego, bo czułam, że jestem tak przemęczona i myślę, że to widać po mnie. I miałam takie, że okej, wiem, że mogłam się przycisnąć i nagrać odcinek podcastowy, ale staram się odpuszczać i mieć takie, Sara, jak nie możesz, to nie możesz. Jakby to jest okej i myślę, że też jesteście z tym okej. Myślę, że lepiej robić coś, jak ma się motywację i się chce coś zrobić, niż wiecie, wbrew sobie, bo później i tak efekty tego są takie jakby po co. Więc teraz sobie trochę popisałam, robiłam journaling, mam do przygotowania koncepty dla różnych marek, jeżeli chodzi o podcast. Bardzo bym chciała mieć współprace podcastowe, ale jest to dosyć trudne, więc muszę jakieś takie koncepty przygotować. Później właśnie content, chcę poplanować odcinki podcastowe. Jeżeli wy też macie jakieś pomysły albo chcecie usłyszeć o czymś, bardzo jestem dumna z tej serii, jeżeli chodzi o terapię. Naprawdę jestem z niej mega, mega dumna i też od was dostałam taki niesamowity feedback. Teraz nie wiem, czy mam wejść trochę w tematy na przykład randkowe. Myślałam o tym, czy nie zrobić taki odcinek, taki guide dla mężczyzn, dla chłopaków, jak traktować kobietę, ale wydaje mi się, że może to być trudne, ponieważ każda kobieta lubi coś innego, każda ma inne standardy i tu nie chodzi o to, że wiecie, trzeba, nie wiem, dawać komplementy, trzeba być vulnerable w emocjach, tylko takie, wiecie, jakieś drobne rzeczy, podpowiedzi dla chłopaków, dla mężczyzn, ale nie wiem, szczerze, ponieważ moja widownia głównie wy są dziewczyny, więc nie wiem, że taki podcast, a poza tym właśnie każda dziewczyna jest inna, ale myślałam nad jakąś taką serią o randkowaniu, ale nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły, możecie zawsze do mnie napisać i na Instagramie i dostaniecie credits za super pomysł. Następnie chcę sobie poplanować LA Fun Things. Czasami mnie biorą takie myśli, jak na przykład nie wychodzę, nie robię za dużo rzeczy, nie dzieje się tak dużo, co też jest okej, że mam takie, wow, Sara, pomyśl, że to jest twój ostatni rok w Los Angeles i że po studiach wrócisz do Europy. Czy siedziałabyś teraz i też robiła te wszystkie rzeczy, czy trochę w inny sposób byś żyła, gdybyś wiedziała, że wyjedziesz stąd? I często mam tak, że wydaje mi się, że gdybym wyjechała, to przede wszystkim o wiele mniej bym pracowała, o wiele więcej ludzi bym spotykała, więcej bym wychodziła, więcej bym imprezowała. I wiecie, mnie biorą te wszystkie takie rzeczy i mam takie, chwila, ja mogę to wszystko robić, nawet nie wiedząc, czy zostanę tutaj, czy nie. I wiecie, tak więcej wychodzić, chociaż później wiem, tak po prostu wygląda życie i zawsze wydaje się, że mogłoby się robić więcej, więc to też trzeba tak odpuszczać, że nie, robię wystarczająco, tyle ile mogę, nic nie ucieknie i tak bardzo dużo rzeczy robię i jakby trzeba sobie też tak przypominać o tym, ale
że chcę poplanować jakieś rzeczy i bardzo chcę pozwiedzać jakieś takie miejsca w naturze, ponieważ ostatnio zaczęłam chodzić na hajki, czy wieczorem na spacery tutaj po górach i te widoki to jest coś nie do opisania i ani wideo, ani zdjęcia tego nie potrafią zobrazować i to jest coś, co jakby zawsze zostanie ze mną, dlatego chcę więcej do natury. Zaczęłam też nowe książki, ale to opowiem za niedługo. Mam teraz ogromną fazę na świeże produkty. Te marchewki są niesamowite i kupiłam dzisiaj właśnie te Bloody Oranges. Czy to nie wygląda przepięknie? Trochę zamierzałam porobić na komputerze i jeszcze chcę zrobić jogę, więc zobaczymy. Tak, zrobię jogę może przed wyjściem, ponieważ wychodzimy dzisiaj, uznałyśmy z dziewczynami, ponieważ mieszkam w trójkę. Chcemy tak raz w tygodniu się łapać, żeby wiecie, usiąść, porozmawiać, więc te niedziele nam tak fajnie wypadają, bo są trochę wolniejsze i dzisiaj wybieram się na ramen. Ramen ostatnio jadłam w Warszawie, w bardzo mega znanym miejscu. Chwila, wygoogluję Wam. Z Nicolettą, za którą bardzo tęsknię. Jakby jest tak ciężko o kontakt z osobami, które poznałam w Warszawie. I wiem, że to jest po części jakaś taka moja wina, ponieważ gdybym odzywała się i dawała, jakby rozmawiała z ludźmi, to by się utrzymywał ten kontakt, ale też wiem, że jak tylko wrócę na przykład do Polski, to ten kontakt da się odnowić, ponieważ on się tak trochę rozszedł w taki naturalny sposób, a z niektórymi osobami mam cały czas, że wiecie, sobie piszemy na Instastory, czy odpisujemy sobie na jakieś posty i tak dalej. I to jest mega fajne, że jak zrobi się znajomych w jakimkolwiek miejscu na ziemi, to te znajomości, jeżeli są dobre, 2 osobom zależy, zostają na całe życie. Gdybym tu się stąd wyprowadziła, to wiem, że Erika będzie moją przyjaciółką do końca życia. To nie jest coś, co zniknie w moim życiu. Wydaje mi się, że ona jest bardzo taką lojalną, to jest jej taka cecha, jeżeli chodzi o znajomości, że jest bardzo lojalną przyjaciółką, że jeżeli Erika Cię lubi, to Erika Cię nigdy nie zostawi. Nieważne przez co będziesz przechodzić, ona zawsze będzie przy Tobie i tyle mnie nauczyła. I wiem, że nawet jak wrócicie do Polski, to jest taka znajomość na całe życie. Tak samo czuję właśnie z Warszawą, że dużo osób poznałam, wiecie, przez We Are All Together i tak dalej. I są to takie osoby, na całe życie, że jak wrócę, czy jak oni by tutaj gdzieś się znajdowali, to na pewno byśmy się spotkali, czy bym nawet, wiecie, pomogła, oni mi pomogą. Ramen w Warszawie, na którym byłam, Vegan Ramen Shop Mokotów. Mieli taką jesienną edycję z dynią i z tymi takimi chrupkami. Te chipsy, to były moje chipsy dzieciństwa. Pamiętacie? Takie chrupki kukurydziane peanut butter i one były słone. Czy ja to mogę znaleźć? Jak ja to mogę znaleźć? Curly. Chrupki orzechowe? Czy one są nadal dostępne w supermarketach? 9 zł. Nie, to są inne. Ale mam flashback. Moja mama, opowiem wam. My jakby w domu nigdy nie mieliśmy zakazów na słodycze. Moja mama miała bardzo zdrową relację z jedzeniem, bardzo zdrowe takie podejście do jedzenia, że jakby mogliśmy jeść wszystko, ale też starała się zachowywać w tym taki umiar i dawać jakieś zdrowsze opcje, próbowała nam gotować. Czasami jedliśmy takie rzeczy z paczki, na przykład lasagne z paczki z Aldi, która była przepyszna. I wydaje mi się, że to było dosyć, jakby to nie było takie złe. A później jedliśmy, wiecie, jakieś paluszki rybne i te wszystkie takie rzeczy, ale też mama gotowała rosół, zawsze kluski, my na Śląsku, więc jakby nie było źle i mieliśmy taką szafkę nad mikrofalówką. To była taka szafka ze słodyczami. Jeżeli były jakieś słodycze, to one znikały w sekundę, więc w tej szafce tylko były chrupki kukurydziane, te chrupki orzechowe kukurydziane czasami, później rodzynki w czekoladzie, których ja nienawidzę rodzynek, cokolwiek z rodzynkami. Była jakaś żurawina, jakieś bombonierki z alkoholowym środkiem, których nikt nie tykał. Co jeszcze tam było? Wow. Omega. Chyba z takiej tęsknoty za domem, czy tęsknoty za dzieciństwem, po prostu nostalgia, jak o tym pomyślałam. Pamiętam, że też zawsze zakupy robiliśmy w Aldi. I w Aldi oni mają takie trochę podróby tych znanych batonów. Zawsze tam jest jakaś podróba Marsa, Twixa, to zawsze to było w tej szafce. Chwila, Aldi, batony. Torcik czekoladowy, o mój Boże, moja mama to kupowała i to była nasza jakby ulubiona słodycz, te torciki czekoladowe. O, później Get It, Race, Peanut Bits, te wszystkie, wiecie, podróby tych znanych batonów, ale to było takie pyszne. My zawsze lubiliśmy, wiecie, Kinder Pinguin, jakieś czekolady i zawsze dostawało się bardzo dużo słodyczy na jakieś urodziny, święta. Dużo dostawało się słodyczy
i chowało się je, wiecie, w swoim pokoju albo w jakiejś szafce i później przez parę miesięcy dosłownie miało się słodycze. Ja jeszcze byłam taką osobą, która bardzo lubiła słodkie rzeczy typu drożdżówki, pączki i codziennie jadłam, czy croissanty, jakby zawsze w jakimś Aldi, wiecie, kupowałam croissanty, Nutella i myślę, że u mnie właśnie w domu jadło się tak, jakby wszystko, co chcieliśmy, dostawaliśmy. Czasami jakby wiadomo, nie było tak, że o wszystko dostatek i nawet za dużo, ponieważ nie mieliśmy aż takiej wygody, powiedzmy, ale jakby nic nam nie brakowało. I jak wrócę do Polski, to dosłownie pierwsze co, to pójdę z mamą do Aldi w naszym mieście, gdzie zawsze jeździliśmy i kupię wszystko i wszystko będę testować. Może nawet doczekacie się na vloga. Jeżeli polecę do Polski, mam w planach lecieć do Polski w sierpniu. Myślę, że osoby za granicą zrozumieją. Tęskni się za czymś takim znanym, coś co było w twoim życiu przez bardzo długi czas. Tu idę do sklepu i wszystko jest inne, nowe. Roller coaster. It would be light, ceiling made of glass, counter space, an ashtray for when grandma comes to visit me, space to think, green apples in a bowl. I could settle down, let it be something on my own.